Jestem tutaj nad oceanem, Ocean Atlantycki i tutaj ich plaża. Zobaczcie, jak to wygląda. Nic ciekawego. Kamienista plaża długości, wyczytałem, 600 metrów. No, teraz w ciągu dnia mogę Wam pokazać, jak tu wygląda okolica tego mojego hotelu. Solar do Bom Jesus, tak to się nazywa. Wszędzie wkoło góry, wyspa wulkaniczna, tu jakaś rzeczka. Tutaj jeden z tych takich ciekawszych skwerków, mini parków, który chciałem Wam wczoraj pokazać, obok którego wczoraj w nocy przychodziłem, no ale w nocy za wiele nie było widać. Teraz możecie zobaczyć w ciągu dnia, jak to wygląda pięknie. Kwiatki, kwiatuszki. I tutaj u podnóża jednego tutaj z ciekawszych, ważniejszych kościołów, Santa Cruz. Zaraz sobie wejdziemy do środka. Obok tutaj tego głównego budynku kościoła znajduje się też taki drugi, mniejszy budyneczek i tutaj taka kaplica. Kościół katolicki z XV wieku. Kościół jak kościół, no już wielokrotnie powtarzałem, kościoły mnie trochę nudzą, bo wszystkie w środku wyglądają podobnie. No ale ten ciekawie ulokowany. Tak to tu wygląda. Uliczki. Tutaj widzę jakiś taki deptak z knajpkami. Fajnie jest, ale pogoda nie rozpieszcza. Nie wiem, jaka temperatura, ale słoneczka nie ma. Taka bryza wiaterek od nie tyle od morza, co ja ciągle gadam o morzu. Przecież tu nie ma morza, tu jest Ocean Atlantycki. Skwerki co chwilkę. Jestem tutaj nad oceanem, Ocean Atlantycki i tutaj ich plaża. Zobaczcie, jak to wygląda. Nic ciekawego. Kamienista plaża długości, wyczytałem, 600 metrów. No z racji tego, że to jest wyspa powulkaniczna, o plaże takie piaszczyste tutaj raczej ciężko. Gdzieś tam jest, ale jest ich tutaj nie za wiele. Większość wygląda właśnie tak, czyli kiepsko. Miasto Santa Cruz należy do jednych tutaj z najstarszych w archipelagu tutaj Madery. Powstało zaraz po odkryciu Madery w XV wieku. Jest to po stolicy, po Funchal. Już doczytałem, jak to się wymawia. Pisze się Funchal, ale tak z polskiego nie wiem, jak to prawidłowo tutaj Maderczycy, Portugalczycy wymawiają, ale spolszczając będę mówił Funchal. Na całej wyspie, na całej Maderze mieszka około 250-60 tysięcy ludzi. Z tego około 110 właśnie w stolicy Funchal, a tutaj w Santa Cruz trochę ponad 40 tysięcy osób, 40 chyba 2000. No i tutaj możecie zobaczyć całe nabrzeże Santa Cruz, Ocean Atlantycki. Tam widać jakąś kolejną wyspę. Może to jest Porto Santo, bo Madera to jest jakby tutaj największa wyspa w tym archipelagu. Obok, gdzie znajduje się też drugie lotnisko, niewielkie lotnisko, jest taka mała wysepka Porto Santo.
I tam też dolatują samoloty. No szału nie ma, powiedziałbym, że nawet jest tutaj chłodno. Wiaterek przycina, ludzi nie widać. O, tam ktoś tam, jakieś starsze panie się rozkładają, bo tu nawet ciężko się gdziekolwiek rozłożyć na tej kamienistej plaży. Jest parę takich parasoli, gdzie jest pod parasolem jest trochę takiego gładkiego betonu, gdzie można na płaskim się położyć. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam samolot nakręca, czyli tam jest to lotnisko. No dosłownie rzut beretem, to jest naprawdę 2-3 km. Lotnisko tutaj na Maderze swego czasu należało do jednych z najniebezpieczniejszych na świecie, z racji tego, że ten pas startowy był bardzo krótki, no ale ileś lat temu go tam trochę przedłużyli. Idę wzdłuż tutaj tej mało ciekawej kamienistej plaży. Roślinność, jak widzicie, fajna. Tutaj takie palemki. Na prawo tu jakiś wypasiony hotel z basenem zewnętrznym. Ładnie to wygląda, tylko słońca mi tu brak na ten moment. Jakby było słonecznie, to te kolory też by były takie bardziej żywe, jaskrawe, by było ciekawiej. Na ten moment tak trochę pochmurno, ale idę tutaj w stronę ruin jakiegoś fortu, już chyba je tam widać. Język portugalski, mówiąc szczerze, za bardzo mi się nie podoba. Podobno jest bardzo zbliżony do hiszpańskiego, włoskiego, no bo to jest ta sama jakby nacja tutaj języków, ale mówię z tych trzech, włoski piękny język melodyjny, portugalski za bardzo mi się nie podoba, też taki trochę szeleszczący, dużo jest takich, tak jak w języku polskim, takie coś tam. Na Maderze, tak jak i na głównym kontynencie w Portugalii, jeśli chodzi o walutę, obowiązuje euro, także mi to akurat pasuje, bo pracuję, zarabiam w euro, mam trochę euro, przywiozłem, na coś tam wydam. Roślinność taka, nie znam się na roślinkach, ale no na pewno bardziej egzotyczne, tylko gdzieś w doniczkach widziałem tego typu kwiatki w Polsce, a tutaj proszę, naturalnie rosną. W planach miałem zostać tu trochę dłużej w tym Santa Cruz do wieczora, ale wydaje mi się, że to chyba nie ma sensu, także trochę tu połażę, te tam parę godzin i w zupełności mi wystarczy, bo tu no nie jest to aż takie ciekawe, nie ma tu jakichś zabytków, zresztą tak jak na całej Maderze, no to jest taka wyspa bardziej trekkingowa, krajobrazowa, nie ma tutaj jakichś zamków, ruin, tego typu rzeczy. No są kościoły, wiadomo, tak jak wszędzie, no ale nic poza tym. Pani na recepcji, bo podpytałem, powiedziała, że do Funchal można stąd dojechać autobusem. Cena biletu 3 euro, także nieduża kasa. No chyba, że dla bajeru, dla wygłupu spróbuję dojechać tam stopem dla przygody, nie? Odległość to 16-17 km w tych granicach, tu z Santa Cruz do stolicy, do Funchal. Motorówki, łódeczki. Patrzcie, samolot będzie lądował, ale nie wiem, czy zdążę go tam upolować. O kurde, tu jakaś taka mini latarnia morska. O, i teraz zobaczymy, jak ląduje. No i elegancko, siadł, dał radę. Trochę tu wieje. Muszę pilnować czapki, żeby mi znowu wiatr gdzieś nie porwał. Plaża beznadziejna, kamienista. Kilka pojedynczych osób tam sobie leży na tych takich płaskich, utwardzonych miejscach.
No i pogoda pomimo godziny, no już prawie południe, za 15, za kwadrans 12. No szału nie ma. Wiaterek wieje, opalić się nie opalę, ale jak dla mnie to pasuje. Powierzchnia Madery to 801 km², z czego tutaj Santa Cruz zajmuje 1/10, bo powierzchnia tego miasteczka to 81 km². Osada Santa Cruz założona w pierwszej połowie XV wieku, zaraz po odkryciu tutaj Madery. Z początku mieszkańcy żyli tutaj głównie z rolnictwa, z rybołówstwa. W tej chwili, zwłaszcza w XX wieku, to wszystko bardziej przestawiło się tutaj na turystykę. Google pokazuje, że teraz w samo południe dochodzi za 8:12 temperatura 21 stopni. Także szału nie ma. Być może w Polsce teraz macie cieplej, czy tam w Niemczech, w Berlinie może ta temperatura jest wyższa jak tutaj. Nie jest zimno, no ale brak słońca i tak trochę pochmurnie. Plaża, no jak widzicie, same kamienie, większe, mniejsze. Wszedłem tutaj na taki punkt widokowy w okolicach tutaj ruin tego niby takiego fortu, ale tutaj bardzo niewiele z tego zostało, nie jest to udostępnione do jakiegoś zwiedzania. I tutaj z góry możecie zobaczyć, jak wygląda Santa Cruz tutaj od oceanu. Teren mocno górzysty, także z buta no to tutaj tak trochę ciężko chodzić po tych górkach, pagórkach. Człowiek by się zmachał. Wszędzie schody, tego typu budownictwo, architektura. Zobaczcie, jak to tam się ciągnie. I na zboczach domy, wille, hotele. Tutaj przy samym oceanie no jakiś taki chyba lepszy hotel. Ten, co wcześniej widziałem, z takim dużym zewnętrznym basenem. Ale to jest właśnie klimat, który uwielbiam. Kolorowe elewacje domów. Niektóre bardzo pstrokato pomalowane, niektóre mocno zniszczone, obdarte. Ma to swój urok, ma to swój klimat. Fajnie jest. Ja jak zwykle, tak jak w każdym moim vlogu, głównie pokazuję Wam tutaj ze strony jakby wizualnej, jak tutaj to wszystko wygląda. Na terenie tutaj Santa Cruz znajdują się też takie nie za duże dwa aquaparki. Także z tego typu tutaj formy relaksu też tu można skorzystać, bo jak widzieliście, no plaża tutaj nad oceanem marna. Jeśli chodzi o kąpiel, no to też tam może być ciężko, bo dosyć duże fale porwiste. Pewnie wszystko zależy od pogody, no i jak to mówią, do odważnych świat należy, także wszystko można. No ale to na pewno nie jest jakaś najlepsza miejscówka do kąpieli. Przypuszczam, że tu są dużo ciekawsze, które mam nadzieję jeszcze uda mi się w ciągu tych paru dni mojego pobytu tu na Maderze zobaczyć. Jest też jakaś plaża piaszczysta, gdzie pewnie większość ludzi właśnie tam wypoczywa. Ja jak zwykle skrzywienie zawodowe, tak jak w każdym państwie, zwracam uwagę na taksówki. Tutaj widzę koloru żółtego, no z takimi niebieskimi pasami. Marki różne, tu widzę akurat chyba same Mercedesy. Ale tutaj też jedzie renówka. Także marki samochodów różne, ale jeśli chodzi o kolor, to żółte. Tu przy tej ulicy po obu stronach są przystanki komunikacji miejskiej.
idę obczaić, jak to tutaj wygląda z tym rozkładem jazdy. Autobusy średnio co pół godziny, co 20 minut, tak różnie, zależy właśnie o jakiej porze, zależy od dnia, tygodnia. Także nie ma tu jakiegoś schematu, że co pół godziny coś przyjeżdża. Ciekawe też, jak tutaj jest z punktualnością. Przypuszczam, że też może być trochę na bakier. Wszedłem na chwilę tu do takiego niedużego marketu. Nie chciałem tam filmować w środku, bo nie wiedziałem, czy się nie przyczepią. Ale tak na szybko sprawdziłem sobie ceny. No, znowu będę o cenach będę marudził. No tanio nie jest. Tam parę piwek jakiś widziałem. No to piwo poniżej 2 euro, no raczej poniżej 2 euro piwa się nie kupi. Wina takie dosyć ciekawe, tam markowe, tutaj Madera, no to nawet za butelkę widziałem 16-15 eurasów, tak żebym powiedział, że nawet mega drogo. O tu akurat na ten przystanek podjechał jakiś autobus, to chyba tak wyglądają te autobusy komunikacji miejskiej. Może na razie jeszcze mało widziałem, ale w ogóle nie mam poczucia, że w tym miasteczku mieszka 42 000 osób. Sprawia wrażenie dużo mniejszego. Tych zabudowań jakoś, no tych domków, domeczków tam jest sporo, ale nie wygląda to na to, tak jakby miała tutaj być taka populacja tego miasteczka na tej wyspie. Tutaj panowie rozkładają jakąś scenę. Rozkładają albo składają. W sumie to nie wiem. Przygotowania do jakiejś imprezy, jakiegoś koncertu. Znowu jestem nad oceanem na pięknej tutaj zajebistej plaży. I przejdę się teraz. Poprzednio byłem tam na prawo. Teraz idę na lewo. Tu w stronę jakby lotniska. Spróbuję dojść, tam jest jakaś taka mała latarnia morska, niebieska. Tam byłem przy tej małej takiej czerwonej. No to teraz pójdziemy tam do niebieskiej. Mam tylko cichą nadzieję, że nie będzie padał deszcz, bo no tak trochę coś wisi w powietrzu. Dziwna ta pogoda. Bardzo dziwna. No deszcz mi niepotrzebny, bo wtedy będzie skucha. Tutaj przy nadbrzeżu taki basen z Afriką, można się pokąpać, tam kilku chłopaków się moczy. No bo tutaj w tym oceanie nie ma szans. Przy tej pogodzie, przy takich falach, no i przede wszystkim przy takiej mocno kamienistej plaży nie ma szans, żeby tutaj się kąpać. Przynajmniej ja nie spotkałem, jeszcze nie widziałem nikogo odważnego, kto by się na coś takiego zdecydował. Jedynie co, to chyba właśnie drugi raz widzę tego typu niewielki basenik tutaj na promenadzie przy samym nadbrzeżu tutaj oceanu. Jakichś restauracji, knajpek też tutaj wcale za wiele nie widziałem. Obawiam się, że będę miał problem znowu z tym, żeby znaleźć jakąś miejscówkę, żeby przysiąść i zjeść coś. Tym bardziej, że ja jestem trochę marudny, skąpy, sknera jestem. Dla mnie priorytetem jest cena. Tam przy nabrzeżu zaszedłem, była jakaś pizzeria, no ale wiadomo, to w takiej lokalizacji tu nad samym oceanem. Zerknąłem na menu, no to ceny no też zaporowe. Mała pizza 20 cm koło 12 euro, średnia 18, takie już no jakieś duże to po 20 parę eurasów, także no mega drogo. No niesamowite, pierwszy raz widzę człowieka, tam jeden,
tam drugi, którzy się kąpią. Są i tacy odważni. Lotnisko nad głową. Miałem w planach, tak jak już mówiłem, spędzić tutaj czas do wieczora, może nawet późnego wieczora, ale widzę, że to nie ma sensu, bo nie jest to miejscówka na tyle ciekawa. To, co mogłem najważniejszego, to tak naprawdę Wam tutaj już pokazałem. Przeszedłem wzdłuż całe wybrzeże, całą promenadę. Tutaj droga prowadzi na górę, tam gdzieś tam jest lotnisko. Już tam nie będę się wspinał, nie ma to sensu. No tutaj widzę parę osób się kąpie, tam jakieś małolatki. Tutaj ciekawy napis: hug me hard before you go, czyli przytul mnie mocno zanim odejdziesz, no coś w tym stylu, tak bym to przetłumaczył. Na pewno najlepszym, najwygodniejszym sposobem, metodą tu zwiedzania wyspy Madery jest posiadanie auta. Wynajęcie auta takiego najmniejszego Punto, no takiego dla 4 osób, sprawdzałem, oscyluje w granicach 250 euro. Także jeśli przyjedziecie tu w grupie 4-5 osób, no to na pewno warto. Wtedy najszybciej, najwygodniej będziecie mogli się przemieszczać tutaj z punktu do punktu i tak naprawdę w tydzień czasu objechać całą wyspę. Ja z racji tego, że jestem sam, no mi się to nie opłaca, tak? Wydać 250 euro plus do tego koszty paliwa, także to mija się z celem. Dlatego ja na kolejne dni mojego pobytu tutaj codziennie mam wykupione atrakcje. Korzystałem znowu ze strony Get Your Guide i codziennie w granicach 7-8 godzin mam przewidziane różnego rodzaju wyjazdy na zachodnią część wyspy, wschodnią, środkową, no ale wszystkiego dowiecie się w trakcie, nie będę Wam teraz tutaj wszystkiego zdradzał. No nie może przecież obejść się bez browarka, także idę, zaraz wracam tutaj nad ocean, siądę. Kupiłem tutaj w takim niedużym supermarkecie regionalny. Widzę często tutaj go na półkach w sklepach. Coral, produkt de Portugal, euro 39. Półlitrowy, procent ile to ma? 5,1. No to całkiem nie najgorzej. Godzina 13, także trochę dziwnie, ale będę się już tutaj delikatnie gdzieś alkoholizował. Nawet za bardzo tutaj nie ma gdzie przysiąść. Tam jest parę ławek, ale akurat zajęte. Spodziewałem się trochę wyższej temperatury, no ale przede wszystkim liczyłem na jakieś słońce. A na razie póki co jest pod tym względem lipa. Wasze zdrowie. Piwko wypite, troszkę się delikatnie wyluzowałem. Zgłodniałem, ale sam nie wiem, czy będę tutaj wbijał gdzieś do jakiejś restauracji. Może jednak pojadę do Funchal. Tam na pewno będzie większy wybór. Zobaczymy, będę coś improwizował. Ale już tutaj więcej nic specjalnego, ciekawego nie ma. To, co miałem do pokazania, najważniejszego chyba Wam pokazałem. Tutaj te całe nadbrzeże, tą śliczną, piękną plażę. Także na dłużej tutaj w tym Santa Cruz raczej nie ma sensu się zatrzymywać.
samoloty naprawdę z różnych kierunków co chwila latają. Ryanair tutaj. Tutaj kolejny skwerek. Kaktusy. Tutaj jakieś kwiatki, krzaczki. No ładnie to wygląda. Zadbanie. Pomimo braku słońca i tak fajnie. Kolorowo. Pięknie. Na Maderze rosną różne owoce niedostępne w Polsce, znaczy dostępne w sklepach, sprowadzane, ale nie rosnące tak w naturze, na dziko. A tutaj właśnie przechodzę koło drzew bananowca, krzaków, bo to takie ni to drzewa, ni to krzaki. Tego typu, o, małe, tutaj z bliska Wam pokażę, takie malutkie bananki rosną. Jeszcze zielone, niedojrzałe. Będę szukał tutaj jednego z mojego ulubionych owoców, cherry moja. Podobno ona tutaj jest dostępna, tutaj naturalnie gdzieś tam na jakichś krzakach czy drzewkach, bo nawet nie wiem jak ta cherry moja rośnie, ale to jest jeden z moich ulubionych owoców, jeśli chodzi o smak. Takie połączenie gruszki chyba z bananem, tylko trzeba go kupić jak jest taki fajny, we właściwym momencie, fajny, dojrzały, naprawdę bardzo smaczny. Spróbuję gdzieś go tutaj namierzyć, jak nie w naturze, to chociaż w sklepie, bo bardzo dawno go nie jadłem, a mam smaka, bo mówię, to jest jeden z moich takich ulubionych owoców. Plecak zabrany z hotelu. No nie wiem, może się wygłupiam, ale idę gdzieś tutaj na główną drogę. Spróbuję złapać jakiś darmowy transport. Tak dla bajeru po prostu, nie? Ryzyk, fizyk, młoda godzina, mam czas. Nie mam jakichś tam planów. Po prostu muszę dojechać do Funchal. Tam dzisiaj też bezplanowo. Tak trochę się tam poszwędam po stolicy. A od jutra będziemy działać już konkretnie. No mam coraz większe wątpliwości, czy to był dobry pomysł, że ja idę tutaj gdzieś na stopa, bo tutaj ulica ruchliwa, akurat nie po tej stronie w ogóle idę. No jak zwykle muszę sobie trochę sprawę utrudnić. Idę tutaj wzdłuż wybrzeża. Tam na dole jakieś zewnętrzne baseny, ale ludzi nie ma. Chłopaki na dole piłkę grają. No nie wiem, czy to dobry pomysł. No już zaczynam się stresować niepotrzebnie, no ale ja zawsze muszę sobie dodać trochę adrenaliny, nie? Stanąłem tu na takim rozwidleniu dróg, w miarę w bezpiecznym miejscu. Tutaj macie znak Funchal tam. No i tutaj będę próbował kogoś łapać, ale czy mi się uda, nie wiem. Stoję tu od 2 minut, dopiero 2 auta jechały, nie? No zobaczymy. Zabawa musi być, ryzyko musi być, adrenalina dodatkowa musi być. No. Tak jak lubię.